Jedno jest pewne, mam fantastyczną publiczność. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony odzewem na ostatni film. Nie sądziłem, że będzie aż tyle komentarzy. Dzięki wielkie. Dzisiaj tylko na szybko odniosę się do kilku rzeczy, które napisaliście w komentarzach, ale zanim się to stanie, witamy nowego patrona. Jest z nami od wczoraj Łukasz. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na wasze komentarze, chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że przez resztę tego roku, to jest listopad i grudzień, wysyłamy kartki pocztowe z naszymi oryginalnymi zdjęciami, które są robione tylko w tym celu, wędrują tylko i wyłącznie na te kartki pocztowe, nigdzie indziej, do wszystkich naszych patronów. Czyli jeśli dołączycie do nas przez patronite.pl, niezależnie od tego, na jakim poziomie, przez resztę roku otrzymacie kartki pocztowe od nas, które są bardzo oryginalne, wyjątkowe. Na drugiej stronie tych kartek pocztowych umieszczamy inspirujące cytaty po to, żeby dać wam trochę do myślenia albo być może coś, czym możecie zabłysnąć przy stole świątecznym, jak naturalnie umrze dyskusja. Przecież ta wymiana jest bezsensowna i dlaczego ktoś by chciał jakiegoś pośrednika w płaceniu za cokolwiek? Nie jest to pożyczka, ani też przyspieszenie transakcji, jakie to ma w ogóle zalety. A zatem jedyne zalety, jakie ja dostrzegam w tym systemie, istnieją dla biznesów, dla firm, które mają problemy z rozwojem. To znaczy, załóżmy, że na przykład ktoś produkuje koronki, robi serwetki na stoły albo firanki i ma problem z ich zbytem. W momencie, kiedy jest wprowadzony taka firma, taki biznes do tego systemu Krystyny, to nagle otwierają mu się kontakty z, powiedzmy tam, 1000 innych firm i być może niektóre z nich potrzebują jakiejś formy dekoracji i można ten swój produkt wtedy zaoferować natychmiast w całej tej sieci 1000 innych firm, które po prostu być może go kupią, albo producent tych firanek czy tam serwetek, wycinanek może zwrócić się do każdego z tych innych biznesów, wybrać sobie coś, co potrzebuje i zaoferować swoje usługi w ten sam sposób. No i macie tutaj rację, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko i wszystkich można wygooglować, więc można zrobić dokładnie to samo bez tego systemu i dlatego właśnie jest problem ze zrozumieniem, dlaczego miałoby to w ogóle sens. W momencie, kiedy opublikuję film z wyjaśnieniem, dlaczego o tym wszystkim mówię i co tak w zasadzie się stało, będzie wszystko to bardziej zrozumiałe i dodam jeszcze kilka elementów do całej sytuacji, która naświetli problem lepiej. W tej chwili nadal jeszcze tylko teoretyzujemy. W takim systemie zarabia tylko Krystyna. Jaki interes mają pozostali? Więc kolejny plus dla pozostałych jest taki, że mają w tym momencie dostęp do przeróżnych usług, za które nie muszą płacić gotówką. Czyli ma to sens dla ludzi, którzy mają mało gotówki, którzy mają mało środków finansowych i mogą w ten sposób wejść do obiegu tych wszystkich firm, które w systemie biorą udział i zaoferować swoje serwisy. Jeśli ktoś zechce z nich skorzystać, to natychmiast otrzymują kredyt w tych dolarach barterowych i wtedy mogą go wydać na te usługi, których oni potrzebują. Innymi słowy, jeśli ktoś jest słaby w marketingu, jeśli jest słaby w ogłaszaniu własnych usług i w publikowaniu swoich serwisów na internecie, ale nadal istnieje dużo firm i osób, które po prostu marketingu robić nie potrafią albo robią go bardzo nieudolnie, no i wtedy wprowadzenie takiej firmy do systemu, który zachęca do tej wymiany barterowej wśród wszystkich firm, które biorą w nim udział, może przynieść, powiedzmy, jakiś tam zastrzyk energii biznesowej dla takich firm, które rozwijają się powoli i potrzeba im tego dodatkowego kopa, żeby pójść do przodu. Krycha jest milionerką, trzyma wszystkich w szachu. 12,5% to zdecydowanie za dużo, pachnie mi to trochę lichwą. W wypadku, gdy utracimy przez przypadek lub pomyłkę Krychy nasze dolary, to nie mamy prawa dochodzić swoich praw, na przykład dokumenty zaginęły i zostajemy wtedy z ręką w nocniku, a Krycha dostaje prawdziwe dolary na konto. To jest dobre pytanie. Jakie są zabezpieczenia w takim systemie przeciwko właśnie jakimś błędom? Skoro wszystko jest trzymane w zapisach wirtualnych,
to musi, nie wiem, no wydaje mi się, że jest nadal jakaś forma dokumentu, które się podpisuje w momencie wykonania usługi, żeby była jakaś forma śledzenia tego i dociekania tego, co kto zaoferował, wydał, zarobił i tak dalej. Musi jakiś taki sposób być, ale prawda jest taka, że w pewnym momencie oczywiście każda firma może się zwinąć, zakończyć interes i tak jak tutaj Dawid napisał, faktycznie można zostać z ręką w nocniku. Jestem na nie, dlaczego? Dość długi komentarz, więc odniosę się tylko do kilku punktów. 1. Kwestia stabilności zapisów, właśnie o tym mówiłem. 2. Wydaje mi się, że prowizja jest za wysoka, bo oznacza, że pracując typowy dzień 8-godzinny, 1 godzinę oddajesz na utrzymanie tego systemu. To jest prawda. Miałem nie dzielić się jeszcze własną opinią na ten temat, ale przychylę się do tej konkluzji tutaj, że 12,5% to jest zdecydowanie za dużo moim zdaniem. 3. Co z sytuacją, gdy ktoś ma dług w dolarach transferowych i na przykład ginie w wypadku? Kto wtedy pokrywa zobowiązanie? No, takie samo pytanie można zadać do każdej innej sytuacji, kiedy ktoś ma dług w tradycyjnej walucie i ginie w wypadku. To wtedy już wszystko jest wpisane w system ubezpieczenia. Jeśli nie ma ubezpieczenia, to wierzyciele mają pecha. Co z sytuacją, kiedy wycofujesz się z systemu i masz nadwyżkę dolarów barterowych, czyli kiedy w momencie wyjścia otrzymujesz całą należną kwotę? Nie otrzymujesz żadnej kwoty. Dolary barterowe możesz wydać tylko w systemie wymiany barterowej. Nie są one w żadnym momencie transferowane na jakikolwiek inny rodzaj waluty. Co z sytuacją, kiedy usługa jest wykonana w niezadowalającej jakości lub skali ilości? Jak wtedy wygląda płatność i ile ona wynosi? Co z reklamacjami? To jest również bardzo dobre pytanie. Nie wiem tego, jak w konkretnie oferowanym systemie przez Krystynę to wygląda. Być może powinienem się tego dowiedzieć. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest albo powinna być jakaś wewnętrzna forma rozstrzygania takich spraw. Jakiś mała komisja albo sąd nawet, który by po prostu starał się bezstronnie patrzeć na wszelkie reklamacje i decydować w tym momencie, kto ma rację, kto powinien, prawda, dokonać jakichś może dodatkowych usług albo zrekompensować, albo otrzymać mniej dolarów barterowych. Jak konkretnie byłyby takie sprawy rozstrzygane, nie mam pojęcia. Chyba podobnie jak w normalnym życiu. To jest rodzaj inwigilacji. Ja bym nie chciał w tym uczestniczyć. Co więcej, to jest permanentna inwigilacja. Kilka osób zapytało o sytuację podatkową i jak to się ma legalnie, a zatem wszystkie te transakcje są rejestrowane i informacje są odprowadzane do Urzędu Podatkowego. Niektórzy to będą widzieć jako plus, niektórzy jako zdecydowany minus całej tej operacji. Moim zdaniem przychyla się to do opinii, że tak w zasadzie ten system nic nie zmienia względem rzeczywistości, w jakiej żyjemy w tej chwili, poza tym, że trzeba płacić prowizję od transakcji, które tak czy inaczej możemy wykonać bez płacenia tej prowizji. To wszystko w dzisiejszym krótkim odcinku łącznikowym. Dzięki za uwagę. W następnym albo może za 2 odcinki wyjaśnię całą sprawę i opowiem Wam historię tego, co faktycznie się stało i co spowodowało, że chciałem przedstawić tą sytuację. A zatem odpowiedzi nadchodzą. Trzymajcie się i do zobaczenia.